Witam na kanale Telka24. Mam na imię Paweł. Dzisiaj zaprezentuję Wam router firmy TP-Link. Jest to model Archer NX600. Jak tu widzicie, jest to router już w technologii 5G oraz posiada Wi-Fi w standardzie 6. Oprócz tego, że działa też oczywiście w 5G, możemy go też podłączyć do sieci stacjonarnej, do naszego światłowodu. I tu jest taka jedna fajna funkcja, która mi się akurat spodoba, z której zacząłem korzystać. Jest podłączony do internetu stacjonarnego oraz do karty SIM. Dzięki temu, jak znika mi internet stacjonarny, przełącza się automatycznie na internet 5G. Zaraz zobaczymy, jak to ustawić i jak to działa w praktyce. Zobaczymy, jakie on posiada tutaj walory, jeśli chodzi o opakowanie. Jak tu możecie zobaczyć, z tyłu ma 3 wyjścia WAN. Możemy też podłączyć antenki zewnętrzne, ale to może od razu zobaczymy, jak on wygląda w rzeczywistości, a nie na obrazkach z pudełka. Takim to jest zawartość opakowania. Mamy oczywiście instrukcję, przewód Ethernet, zasilacz oraz sam router. Tu z przodu mamy kontrolki, w jakim stanie jest ten router. To, co według mnie najważniejsze, mamy na dole tego routera, czyli mamy wejście na karty nano SIM. Od razu ją włożymy, tak jak jest na rysunku. I jest takie pyknięcie, wtedy jest karta dobrze włożona. Oprócz tego mamy tu informację, nazwa sieci oraz hasło do tej sieci, żeby po prostu, wiadomo, połączyć się z tym routerem po Wi-Fi. Oczywiście nazwę i hasło możemy zmieniać dowolnie. Z tyłu routera mamy na górze taką klapkę, tu możemy podłączyć antenę zewnętrzną, żeby mieć lepszy zasięg, ten LTE czy tam 5G. Mamy tutaj 2 wyjścia, przycisk resetu do ustawień fabrycznych, przycisk WPS, żeby połączyć po Wi-Fi bez wpisywania hasła z komputerem czy tam drukarką, oraz 3 wyjścia. Tu mamy 2 wyjścia 1-gigowe oraz jedno jest tutaj 2,5 giga. I te LAN 3 może służyć jako WAN. Ja to wyjście będę korzystał, że jest ogólnie z tego routera ostatnio korzystałem. Tu mam podłączony akurat internet stacjonarny i wtedy po prostu to wyjście służy jako wejście. Mamy też przycisk oczywiście do wyłączenia tego routera oraz zasilające. Router ma też wbudowany wiatrak. Przy uruchamianiu ten wiatrak się uruchamia. Słuchaj, taki delikatny z niego szum, ale po chwili ten router ten wiatrak się wyłącza. Ja tu w ciągu, jak korzystam z tego routera, nie słyszałem, że on w ciągu dnia się uruchamiał, czyli praktycznie chłodzenie ma dobre, ponieważ jak się większą temperaturę uzyska, wtedy po prostu się ten wiatrak wymusza oprócz powietrza, żeby po prostu był dość chłodny. Dobra. Jeśli chodzi o jego instalację, wystarczy w chwili podłączyć go do prądu i możemy już skorzystać z internetu z karty SIM na tych ustawieniach fabrycznych, ale my to ustawimy go, żeby w pierwszej kolejności korzystał z internetu stacjonarnego i po prostu podczas powiedzmy awarii stacjonarnego internetu przyłączył się automatycznie na 5G. Zobaczymy, jak to działa, jak szybko ogólnie działa ta funkcja. Dobrze, teraz zrobimy pierwsze uruchomienie tego routera. Jest włożona karta SIM, jak przed chwilą widzieliście. Z tyłu przyciskiem go uruchomiłem. Teraz będzie około minuty się ten router uruchamia, to przez chwilkę poczekamy. Taka ciekawostka, ja ten router korzystałem z tego routera ostatnio w Zakopanem, zabrałem go tak z ciekawości zobaczyć, jak w ogóle działa te 5G. Ja akurat tam w hotelu cały czas prędkość miałem powyżej 100 megabitów na około 20 wychodzącego. Tutaj wiadomo, jeszcze w sumie nie testowałem, jak to działa, jeśli chodzi o prędkości. Zobaczymy za chwilkę, jak to będzie działało, tylko po prostu patrzę, czy się przełącza z jednego połączenia na drugie. W tej chwili poczekałem chwilkę, żeby się router szybko uruchomił i zobaczymy jego pierwsze uruchomienie. Jak widzimy, router się już uruchomił, zapaliły się wszystkie diody, nie wiem, czy to widać w kamerze. Połączymy się z routerem przez WPS, żeby nie wpisywać hasła. I hasło jest na dole, jeśli chodzi o modem. Szukamy tej sieci TP-Link, jak widzimy, jest tu sieć TP-Link. Klikamy połącz i na routerze też klikamy przycisk raz do WPS i powinien się za chwilkę połączyć. Jak widzimy, już nam się router łączy. W tej chwili jest na ustawieniach fabrycznych. Widzę, że się pojawił internet, możemy teraz sprawdzić pingi. Akurat do mnie kot przyszedł troszeczkę przeszkadzać. Niech sobie tu pochodzi po stole.
Zobaczymy, czy mamy internet z karty SIM, czyli po prostu widzimy, że pingi są. Sprawdzimy tą prędkość może, bo na wszystko w domu nie sprawdzałem akurat, tylko sprawdzałem, czy działa internet. To jest akurat karta T-Mobile'a. Zobaczymy, jak u mnie T-Mobile śmiga w tym miejscu. Widzimy, że dość wolno, ale może tego, że to jest po prostu oddalone też od okna. Jak nie mamy tutaj montaż antenki zewnętrznej, możemy podłączyć. Prędkość powinna być większa, bliżej okna, ale tak akurat w tym miejscu testuję, dlatego sprawdzimy w tym miejscu. Jak mówię, w Zakopane patrzyłem, było cały czas powyżej 100. Dobrze, tak jak mówiłem, będziemy korzystali z tego routera, korzystając z sieci stacjonarnej oraz 5G. W tej chwili podłączyłem przewód Ethernet, ale on w tej chwili dalej korzysta z sieci T-Mobile'a, ponieważ trzeba wejść w ustawienia i wybrać priorytet. Czy ma być w pierwszej kolejności 5G, czy ma być Ethernet. Tu jak widzicie, wchodzimy na początku, musimy wymyślić sobie hasło do routera, jakieś proste sobie wpiszemy, żeby zapamiętać. Wiadomo, czym więcej znaków, tym lepiej. I teraz się po ustaleniu hasła wchodzimy na router. Wybieramy sobie, tu mam od razu pierwszą instalację. Tutaj jest akurat kraj Polska. I tak, jeśli nie mamy aktualnego softu, to mamy język angielski, niemiecki, tam jakiś był jeden, nie było języka polskiego. Dopiero po aktualizacji pojawił się język polski, a na razie jedziemy na oryginalnym. I tu mamy ważną rzecz. Jak widzicie, mamy priorytet karta SIM, czy wejście WAN, przełączamy na WAN i wtedy będziemy po prostu mieli internet z kabla Ethernet. Następnie możemy zmienić nazwę sieci oraz hasło. Tego na razie nie zmieniamy. Czy ma być aktualizacja automatyczna, czy nie? Zmienimy na automatyczną. Nie wiem, nam się robi koło 3 w nocy. Mamy sukces, mamy już dostęp do internetu. Pojawiły nam się nasze IP oraz nazwa sieci. Jak mówiłem, mam pełny aktualny soft, możemy zmienić na język polski. I jak widzicie, standardowo praktycznie można powiedzieć, że wygląd, jeśli chodzi o TP-Linki menu, możemy zrobić sieci dla gości. Tu mamy wybór, jaki ma być połączony przy karcie SIM, tylko 5G, czy ma być różne wybory. Lepiej ustawić w sposób, nie zawsze mamy 5G dostępne. To co mówiłem, jak nie wstawimy tego wyboru na początku, jeśli chodzi o priorytet, czy ma być sieć komórkowa, czy sieć stacjonarna, możemy tu zmienić w zaawansowanym, wciskamy zakładkę sieć, internet i tu wybieramy priorytet, czy ma być po kablu, czy karta SIM. I zostawiamy sobie kartę, po kablu Ethernet. Zapisujemy. Jeszcze raz sprawdzimy prędkość, czy będzie. Możemy od razu spingować sobie modem. Zobaczymy przy okazji, jak będzie ten zanik internetu między internetem stacjonarnym a komórkowym. Będziemy jeszcze raz speed test. Zobaczymy, jaka będzie prędkość stacjonarnego. Tu mamy, jak mówiłem wcześniej, Wi-Fi 6, czyli powinno być około 1 giga. Po kablu Ethernet. Jak tu widzicie, mamy, jeśli chodzi o sieć stacjonarną, szybki internet do 1 giga. Powinno być na 300 wychodzącego. Tu widzimy, że internet nam działa bardzo ładnie. Powiedzmy,
Często się zdarza tak, że chcemy pracować zdalnie z domu i mamy nagle awarię internetu stacjonarnego, a nie chcemy się wybawić, po prostu w tej chwili zrobimy zanik internetu, wyjmiemy po prostu skrętkę i zobaczymy, jaki będzie utrata pingów, jak długo stracimy sygnał. Nie mogę trafić, wyjąć. O, dobrze, udało się wyjąć skrętkę. Jak widzicie, mamy już stratę pingów i widzieliście 2 pingi i przyłączyło nam się na LTE czy na 5G. Zaraz zobaczymy, jak mi się przełączyło. Stan waliło mnie ze strony po zmianie IP. Jak widzimy, tu mamy w tej chwili internet 5G od T-Mobile'a. Jestem ciekawy, czy można zobaczyć, ile mamy zasięgu. Siła sygnału w tym miejscu jest 50%. Zobaczymy. To akurat widzę, że strona nie zmienia sobie operatora niby dalej z play do playa. Jesteśmy na T-Mobile'u. No w tej chwili troszeczkę szybciej niż wcześniej testowaliśmy, przepraszam. Jest około 30. Mówię, nie wiem, czy po prostu mi się ten limit skończył w Zakopanem, tam było ponad 100. Nie wiem, jaka tam do końca mam umowę z tym mobilem. Człowiek korzysta z tej karty SIM w tablecie. Tam mi nie przeszkadza prędkości. Dobrze, i w tej chwili podłączamy z powrotem, zwróci nam sygnał internetu stacjonarnego. To akurat robię przy wyciąganiu skrętki. Wcześniej testowałem tak, po prostu wyciągałem światłowód z routera mojego operatora. I to trwało troszeczkę dłużej, bo zanim załapał, że IP zgubił od tamtego routera, zajmowało mu to około 3 pingów. Jak tu widzimy w drugą stronę, troszeczkę to dłużej trwa. Będzie za chwilkę to widać, że zmieniło się internet z T-Mobile'a na ten stacjonarny. Jak widzicie, mamy przeskok i wróciliśmy do internetu stacjonarnego. Według mnie taki router jest akurat idealny, jeśli pracujemy zdalnie z domu i potrzebujemy stabilnego internetu, żeby po prostu sam się przełączał między stacjonarnym internetem a LTE. Jak widzicie, tylko trzeba przy instalacji jedną funkcję zmienić lub możemy to w zaawansowanych wejść po prostu jeszcze raz w zaawansowane sieci i tu mamy zakładka internet. Oczywiście, jak tu możecie zauważyć, mamy też takie rzeczy jak kontrola rodzicielska, możemy też podłączyć do tego mesze. Router jest dość rozbudowany. Tak jak mówiłem wcześniej, warto pobrać do niego aktualizację, żeby był język polski, jeśli nie chcecie się bawić językiem angielskim. Po kable widzicie, mam teraz około 1 giga, a jeśli chodzi o 5G, to zależy po prostu od operatora, jaką macie tam prędkości. Jak wspominałem wcześniej, w Zakopanem miałem około 100. Tutaj widzę, że w Pruszkowie sporo wolniej, może bardziej obciążone są te po prostu nadajniki T-Mobile'a niż w Zakopanem. Przed chwilą widzieliście, jak w mojej lokacji działa internet stacjonarny oraz mobilny na tym routerze TP-Link Archer NX600. Napiszcie mi w komentarzach, jak u Was działa ogólnie technologia 5G. Jak widzę, mam akurat 2 karty SIM. Jedna działa dalej w LTE, a T-Mobile działa w 5G, ale jak w tych widzicie warunkach nie powala. Ja tej karty głównie używam w tablecie, dlatego mi tam nie przeszkadza, że jest ten internet w miarę wolniejszy do pracy. Na co dzień mi akurat spokojnie te prędkości wystarczają. I jeśli chodzi o ten router, według mnie jest warty polecenia, jeśli pracujecie stacjonarnie, a macie po prostu w swojej lokalizacji częste zaniki internetu stacjonarnego. Akurat sam się przełącza, jak widzieliście, na internet mobilny i po jakimś czasie, jak wróci stacjonarny internet, automatycznie się wraca na te połączenia. Jak się potrzebuje tego routera właśnie do jakiegoś monitoringu, żeby po prostu mieć dostęp cały czas do kamer, czyli do pracy zdalnej, według mnie jest godny polecenia. Do tego macie jeszcze 2 wyjścia, że możecie po prostu antenki zewnętrzne zamontować, żeby był lepszy ten sygnał właśnie mobilny. A jeśli macie szybki internet stacjonarny, też jak widzicie, tutaj Wi-Fi 6 robi swoją robotę. Około 1 giga w moich warunkach domowych osiągacie. Według mnie to jest świat i ludzie. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik się Wam
podobał. Napiszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, miłego dnia życzę.